Witajcie w drugim odcinku poświęconym platformie TryHackMe. Znajdujemy się w ścieżce Pre-Security w module Introduction to Cybersecurity. Dziś zajmiemy się pokojem Defensive Security Intro, czyli wprowadzenie do bezpieczeństwa defensywnego. W poprzedniej lekcji poznaliśmy bezpieczeństwo ofensywne, którego celem jest identyfikowanie i wykorzystywanie podatności systemów, aby w rezultacie wzmocnić środki bezpieczeństwa. Obejmuje to m.in. wykorzystanie błędów w oprogramowaniu, eksploitacji złej, błędnej konfiguracji umożliwiającej przeprowadzenie ataku hakerskiego. Z języka angielskiego jest to Security Misconfiguration. Oraz wykorzystanie luk w egzekwowaniu polityk kontroli dostępu. W tych technikach ofensywnych specjalizują się zespoły Red Team oraz testerzy penetracyjni. W tej lekcji przyjrzymy się drugiej stronie cyberbezpieczeństwa – bezpieczeństwu defensywnemu. Skupia się ono na dwóch głównych zadaniach: zapobieganiu włamań oraz wykrywaniu włamań, gdy do nich dojdzie, i odpowiednim reagowaniu na nie. Częścią obszaru bezpieczeństwa defensywnego są zespoły Blue Team. Do zadań związanych z bezpieczeństwem defensywnym należą m.in. budowanie świadomości użytkowników w zakresie cyberbezpieczeństwa, szkolenie użytkowników na temat bezpieczeństwa cyfrowego pomaga chronić przed atakami wymierzonymi w ich systemy. Pamiętajmy, że system jest tak bezpieczny, jak bezpieczny jest jego najsłabszy punkt. Dokumentowanie i zarządzanie zasobami. Musimy znać systemy i urządzenia, którymi zarządzamy, aby zapewnić im odpowiednią ochronę. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Dokumentowanie i zarządzanie zasobami jest absolutną podstawą wszelkiej obrony. Nie można chronić czegoś, o czym się nie wie, że się posiada. W ten sposób definiuje się proces zarządzania zasobami z perspektywy bezpieczeństwa, często nazywany Cyber Security Assets Management. Czym są zasoby? Zasób to wszystko, co ma wartość dla organizacji i co należy chronić. Nie są to tylko komputery. Przykładem zasobu może być sprzęt, czyli serwery, laptopy, routery, firewall, drukarki, IoT. Mogą być punktem wejścia dla atakującego. Oprogramowanie, czyli systemy operacyjne, bazy danych, aplikacje, firmware, zawierają luki, które trzeba łatać. Dane, czyli np. dane osobowe, tajemnice handlowe, pliki konfiguracyjne, logi. Utrata danych jest najdroższa i najbardziej szkodliwa. Zasoby wirtualne, chmurowe, czyli maszyny wirtualne, kontenery, np. Docker, instancje AWS, Azure. Tożsamość. Konta, czyli konta użytkowników, zwłaszcza uprzywilejowane, klucze API, często używane przez atakujących do poruszania się po sieci. Ale co tak naprawdę należy zbierać? Nazwę i lokalizację, czyli gdzie znajduje się zasób fizycznie, wirtualnie, jaki ma adres IP, kto jest odpowiedzialny za ten zasób, czyli właściciel, osoba lub zespół. Jest to kluczowe do ustalenia odpowiedzialności w przypadku incydentu. Klasyfikacja, krytyczność. Jak ważny jest ten zasób dla działania firmy? Na przykład krytyczny, wysoki, normalny. Zgodnie z tym priorytetyzuje się ochronę. Wersje oprogramowania, firmware, niezbędne do zarządzania lukami bezpieczeństwa. Relacje, czyli z jakimi innymi zasobami ten zasób się komunikuje. Na przykład serwer www komunikuje się z bazą danych. A kolejną rzeczą jest zarządzanie tym wszystkim, czyli
Co robimy z tą wiedzą? Zarządzanie zasobami to nie tylko spis, to dynamiczny proces ciągłego monitorowania i ochrony przez cały cykl życia zasobu, czyli Asset Life Cycle. Zarządzanie lukami. Jeśli wiesz, że masz 100 serwerów, możesz sprawdzić, które z nich wymagają pilnej aktualizacji. Łatania. Nieznany zasób jest zasobem niezabezpieczonym. Zarządzanie ryzykiem, czyli znając krytyczność zasobu, możesz ocenić, jakie konsekwencje miałoby włamanie do niego. Na przykład serwer kontrolera domeny krytyczny plus stara wersja systemu operacyjnego to równa się wysokie ryzyko. Reagowanie na incydenty, czyli tak zwany incident response. Gdy pojawi się alert o ataku, dzięki inwentaryzacji wiesz natychmiast, kogo powiadomić, jakie funkcje biznesowe są zagrożone, czyli krytyczność, gdzie w sieci znajduje się ten zasób, lokalizacja. Wykrywanie Shadow IT. Zarządzanie zasobami pomaga wykryć Shadow IT. Sprzęt, czyli to jest sprzęt i oprogramowanie używane przez pracowników bez wiedzy działu IT bezpieczeństwa. Są to często ogromne dziury bezpieczeństwa. I tutaj wchodzi nowe pojęcie, koncepcja CMDB, z języka angielskiego Configuration Management Database. Nie jest nazwą jednego konkretnego oprogramowania, które można po prostu pobrać i wdrożyć jako samodzielny produkt. Jest to koncepcja. CMDB jest kluczowym elementem większej metodologii zarządzania usługami informatycznymi znanej jako ITIL, czyli Information Technology Infrastructure Library. Jest to model. Definiuje, jakie dane o zasobach należy zbierać, jak je klasyfikować i co najważniejsze, jak mapować ich wzajemne powiązania. CMDB jest zazwyczaj zintegrowanym modułem większych komercyjnych platform do zarządzania usługami i operacjami IT. Przykłady popularnych platform, które zawierają w sobie CMDB, na przykład ServiceNow, BMC Helix, Manage Engine Service Desk Plus, Atlassian Jira Service Management. Mamy również darmowe, otwartoźródłowe narzędzia takie jak iTop, GLP i. Są to bardzo znane i cenione narzędzia. Także nawet gdy nie dysponujemy funduszami, możemy wdrożyć darmowe rozwiązania. One również mają w sobie wbudowane elementy helpdesku. Dodatkowo te narzędzia mogą być wspierane przez skanery podatności, SIEMy, SOARy, które będą aktualizować bazę danych, bazę zasobów. Te rozwiązania mają w sobie wbudowane skanery, także nie musimy wszystkiego wprowadzać ręcznie. Ale jest, tak jak wcześniej wspomniałem, możliwość zasilenia ich zewnętrznym oprogramowaniem. Myślę, że bardzo dogłębnie omówiliśmy jakże ważny temat dokumentowania i zarządzania zasobami. Przechodzimy do kolejnego punktu, jakim jest aktualizacja i wgrywanie poprawek systemowych, potocznie nazywanych patchowaniem. Jest to zapewnienie, że komputery, serwery i urządzenia sieciowe są poprawnie zaktualizowane i zabezpieczone przed wszelkimi znanymi podatnościami, tak zwanymi słabymi punktami. Kolejny punkt jest to konfiguracja urządzeń bezpieczeństwa prewencyjnego.
zapory sieciowe, firewalle oraz systemy zapobiegania włamaniom IPS. Są to kluczowe elementy bezpieczeństwa prewencyjnego. Przyjrzyjmy się zaporom sieciowym, firewallom. Kontrolują, jaki ruch sieciowy może wchodzić do systemu lub sieci, a jaki może je opuszczać. Najpopularniejsze typy firewallów stosowanych w korporacjach, w małych, średnich biznesach jest to NGFW, czyli Next Generation Firewall. Jest to już standard korporacyjny. To obecnie najważniejszy standard w średnich i dużych firmach. Tradycyjne firewall patrzyły tylko na numery portów i adresy IP. Next Generation Firewall zagląda do wnętrza pakietów. Jest tak zwany Deep Packet Inspection. Co potrafi? Kontrola aplikacji. Nie blokuje tylko portu 80, ale widzi, że użytkownik wchodzi na Facebooka. Pozwala na przykład zablokować gry na Facebooku, ale pozwolić na czatowanie. Zintegrowany IPS posiada wbudowany system zapobiegania włamaniom, który blokuje ataki w czasie rzeczywistym. Przeprowadza inspekcję SSL/TLS. Potrafi rozszyfrować ruch HTTPS, sprawdzić, czy nie ma w nim wirusów, zaszyfrować z powrotem i wysłać dalej. Bez tego firewall jest ślepy na większość dzisiejszego ruchu internetowego. Przykładami jest na przykład Palo Alto, Fortinet, czyli FortiGate, Checkpoint, Cisco Secure Firewall. Kolejnym typem jest UTM, czyli Unified Threat Management, czyli rozwiązanie wszystko w jednym, all in one. UTM to w zasadzie ewolucja firewalla, zaprojektowana z myślą o prostocie i niższych kosztach. Jest to jedno urządzenie, które pełni wiele funkcji naraz. Zawiera wbudowany firewall, antywirus sieciowy, skanuje pliki pobierane przez pracowników. Filtr treści, np. blokowanie stron hazardowych czy pornograficznych, ochrona przed spamem, VPN, czyli bezpieczny dostęp dla pracowników zdalnych. Jaka jest różnica względem Next Generation Firewall? Często UTM-y mają nieco niższą wydajność przy włączeniu wszystkich funkcji naraz, ale są tańsze i łatwiejsze w konfiguracji. Kierowane są głównie dla małych i średnich firm, oddziałów firm, sklepów. Przykładami jest na przykład FortiGate, Sophos, WatchGuard. Kolejnym typem firewalla jest WAF, czyli Web Application Firewall. Jest to specjalistyczna zapora, która nie chroni użytkowników, ale serwery i aplikacje internetowe. Na przykład sklepy internetowe, portal klienta. Jak działa? Stoi przed serwerem www i analizuje ruch HTTP, HTTPS. Rozumie ataki specyficzne dla stron internetowych, takie jak SQL Injection czy XXS. Dlaczego zwykły firewall nie wystarczy? Otóż zwykły firewall musi przepuścić ruch do strony www, na przykład port 80 i 443, żeby klienci mogli na nią wejść. WAF natomiast sprawdza, czy ten ruch jest bezpieczny. Dla kogo? Otóż każda firma posiadająca publicznie dostępną aplikację webową, sklep e-commerce, bankowość. Przykładem takiego oprogramowania jest Cloudflare WAF, AWS WAF, F5 Big IP. Ostatnim typem firewalla omawianym dzisiaj będzie zapora chmurowa, czyli Firewall as
Service. Wraz z przenoszeniem biznesu do chmury, fizyczne pudełka w serwerowniach przestają wystarczyć. Jak działają takie firewall? Firma nie kupuje już sprzętu. Cały ruch sieciowy zbiór jest tunelowany do chmury dostawcy. Tam jest filtrowany i czyszczony, a następnie wypuszczany do internetu. Zaleta: idealne dla firm z rozproszonymi pracownikami. Niezależnie gdzie jest pracownik, chroni go ten sam firewall w chmurze. Przykłady takiego oprogramowania: Zscaler, Prisma, Access, czyli rozwiązanie od Palo Alto. Ok, omówiliśmy firewall, rodzaje firewalli. Teraz omówmy troszeczkę systemy IPS. Otóż systemy IPS blokują wszelki ruch sieciowy, który jest zgodny z ustalonymi regułami i sygnaturami ataków. Omówmy troszeczkę rozwiązania darmowe, rozwiązania open source'owe. To są systemy świetne do nauki, ponieważ pozwalają zobaczyć pod maską, jak wyglądają reguły do wykrywania ataków. Przykładem takiego oprogramowania jest Snort. To absolutna klasyka i najpopularniejszy system IPS na świecie, stworzony przez SourceFire. Teraz należy do Cisco, przyjęte przez Cisco. Używa specyficznego języka reguł, który stał się standardem w branży. Większość innych systemów potrafi czytać reguły Snorta. Jakie ma zastosowanie? Często instalowany na routerach opartych na Linuxie, np. pfSense. Kolejnym rozwiązaniem jest Suricata. Jest to główny konkurent Snorta. Jest nowocześniejszy i często uważany za szybszy. Obsługuje wielowątkowość. Wykorzystuje wiele rdzeni procesora, co jest ważne przy dużym ruchu sieciowym. Również obsługuje reguły Snorta. Trzecim IPS-em, jaki dzisiaj zaprezentuję, jest OSEC. Monitoruje logi systemowe, sprawdza integralność plików, czy wirus nie podmienił pliku systemowego, i potrafi aktywnie blokować ataki. Teraz omówmy sobie rozwiązania komercyjne, Enterprise. W dużych firmach rzadko stawia się oddzielne urządzenie tylko do IPS. Obecnie funkcję IPS pełnią zazwyczaj Next Generation Firewalls, czyli zaawansowane zapory sieciowe. Może omówmy parę przykładów. Cisco Secure IPS, dawniej Firepower, rozwiązanie od giganta sieciowego. Cisco integruje silnik Snorta w swoich komercyjnych urządzeniach, dodając do niego zaawansowaną analitykę i wsparcie techniczne. Palo Alto Networks Threat Prevention. Palo Alto jest uważane za jednego z liderów rynku Next Generation Firewalls. Ich moduł IPS jest bardzo zaawansowany i ściśle zintegrowany z zaporą, co pozwala na blokowanie zagrożeń wewnątrz szyfrowanego ruchu. Fortinet, czyli FortiGate IPS, bardzo popularne w Polsce rozwiązanie ze względu na dobry stosunek ceny do możliwości. FortiGate posiada dedykowane procesory ASIC, które przyspieszają analizę ruchu, dzięki czemu włączenie IPS nie spowalnia tak bardzo sieci. Ostatnim prezentowanym komercyjnym rozwiązaniem IPS jest Checkpoint IPS. Jest to kolejny weteran rynku bezpieczeństwa. Oferują bardzo rozbudowane bazy sygnatur i mechanizmy wirtualnego patchowania, czyli blokowania ataków na luki, do których nie ma jeszcze oficjalnej poprawki producenta. Są jeszcze rozwiązania chmurowe. Jeśli firma działa w chmurze,
korzysta z IPS dostarczonego przez dostawcę chmury, czyli AWS to będzie AWS Network Firewall, Azure to będzie Azure Firewall Premium. No i przechodzimy do ostatniego punktu, czyli konfiguracja urządzeń logujących i monitorujących. Właściwe rejestrowanie zdarzeń, logowanie i monitorowanie sieci są niezbędne do wykrywania złośliwych działań i włamań. Jeśli w naszej sieci pojawi się nowe, nieautoryzowane urządzenie, powinniśmy być w stanie je wykryć. Bezpieczeństwo defensywne to jednak znacznie szersza dziedzina. Oprócz wyżej wymienionych zagadnień omówimy także następujące powiązane tematy. Security Operations Center, czyli tzw. SOC. Jest to Centrum Operacji Bezpieczeństwa. Threat Intelligence. Jest to wywiad o zagrożeniach, analiza i gromadzenie wiedzy o cyberzagrożeniach. DFIR, czyli z języka angielskiego Digital Forensics and Incident Response, co w wolnym tłumaczeniu znaczy informatyka śledcza i reagowanie na incydenty. Oraz Malware Analytics, czyli analiza złośliwego oprogramowania. OK. Zadanie pierwsze prawie ukończone. Musimy jeszcze odpowiedzieć na pytanie, który zespół skupia się na bezpieczeństwie defensywnym? Oczywiście jest to Blue Team. OK, lecimy dalej. Przechodzimy do zadania drugiego. Zadanie drugie. Obszary bezpieczeństwa defensywnego. W tym zadaniu omówimy dwa główne zagadnienia związane z bezpieczeństwem defensywnym. Security Operations Center, SOC, w ramach którego omówimy Threat Intelligence, czyli wywiad o zagrożeniach. Oraz Digital Forensics and Incident Response, DFIR, gdzie zajmiemy się również analizą złośliwego oprogramowania. Security Operations Center, SOC, jest to Centrum Operacji Bezpieczeństwa. Jest to zespół specjalistów do spraw cyberbezpieczeństwa, który monitoruje sieć i systemy w celu wykrywania złośliwych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu. Do głównych obszarów zainteresowania SOC należą podatności, vulnerabilities. Ilekroć zostanie wykryta podatność systemowa, kluczowe jest jej usunięcie poprzez zainstalowanie odpowiedniej aktualizacji lub poprawki patcha. Jeśli poprawka nie jest dostępna, należy podjąć niezbędne środki, aby uniemożliwić atakującemu wykorzystanie tej luki. Chociaż usuwanie podatności jest kluczowe z punktu widzenia SOC, zadanie to niekoniecznie musi być przypisane bezpośrednio do tego zespołu. Często robią to administratorzy IT. Naruszenia polityki, policy violation. Polityka bezpieczeństwa to zbiór zasad niezbędnych do ochrony sieci i systemów. Przykładowo, naruszeniem polityki może być przesłanie przez użytkownika poufnych danych firmowych do zewnętrznego serwisu przechowywania danych w chmurze, np. prywatny Dropbox czy Google Drive. Nieautoryzowana aktywność. Rozważamy przypadek, w którym login i hasło użytkownika zostają skradzione, a atakujący wykorzystuje je do zalogowania się do sieci. SOC musi wykryć i zablokować takie zdarzenie jak najszybciej, zanim wyrządzone zostaną dalsze szkody. Włamania sieciowe. Network intrusions. Bez względu na to, jak dobre są Twoje zabezpieczenia, zawsze istnieje ryzyko włamania. Do włamania może dojść, gdy użytkownik kliknie w złośliwy link lub gdy atakujący wykorzysta lukę w
publicznie dostępnym serwerze. Niezależnie od metody, gdy dojdzie do włamania, musimy je wykryć jak najszybciej, aby zapobiec dalszym szkodom. Operacje bezpieczeństwa obejmują różne zadania mające na celu zapewnienie ochrony. Jednym z nich jest Threat Intelligence, czyli wywiad o zagrożeniach. Threat Intelligence, w tym kontekście wywiad Intelligence, odnosi się do informacji gromadzonych na temat rzeczywistych i potencjalnych wrogów. Zagrożenie, z języka angielskiego threat, to każde działanie, które może zakłócić pracę systemu lub wpłynąć na niego w niekorzystny sposób. Threat Intelligence gromadzi informacje, aby pomóc firmie lepiej przygotować się na odparcie potencjalnych przeciwników. Celem jest osiągnięcie tzw. obrony opartej na wiedzy o zagrożeniach. Threat Informated Defense. Różne firmy mają różnych przeciwników. Niektórzy adwersarze mogą dążyć do kradzieży danych klientów operatora sieci komórkowej, podczas gdy inni mogą być zainteresowani wstrzymaniem produkcji w rafinerii ropy naftowej. Przykładami przeciwników mogą być rządowe cyberarmie, z języka angielskiego Nation State Cyber Army, działające z pobudek politycznych oraz grupy ransomware, działające dla celów finansowych. Na podstawie profilu firmy możemy przewidzieć, jakich przeciwników należy się spodziewać. Wywiad potrzebuje danych. Dane te muszą zostać zgromadzone, przetworzone i poddane analizie. Gromadzi się je ze źródeł lokalnych, takich jak logi sieciowe, oraz ze źródeł publicznych, takich jak fora internetowe. Przetwarzanie danych polega na ich uporządkowaniu do formatu odpowiedniego do analizy. Faza analizy ma na celu uzyskanie szerszej wiedzy na temat atakujących i ich motywów. Ponadto jej celem jest stworzenie listy rekomendacji oraz konkretnych kroków do podjęcia. Zdobywanie wiedzy o przeciwnikach pozwala poznać ich taktyki, techniki i procedury. Z języka angielskiego Tactics, Techniques and Procedure. W rezultacie działań wywiadu o zagrożeniach Threat Intelligence identyfikujemy aktora zagrożeń, przeciwnika, naszego adwersarza i przewidujemy jego aktywność. Dzięki temu możemy mitygować skutki ich ataków oraz przygotować strategię reagowania. Digital Forensics and Incident Response, DFIR, czyli informatyka śledcza i reagowanie na incydenty. Ta sekcja dotyczy informatyki śledczej i reagowania na incydenty, DFIR, a w jej ramach omówimy informatykę śledczą, Digital Forensics, reagowanie na incydenty, Incident Response, analizę złośliwego oprogramowania, Malware Analysis, informatyka śledcza, Digital Forensics, kryminalistyka, z języka angielskiego Forensics, to zastosowanie nauki do badania przestępstw i ustalania faktów. Wraz z użyciem i rozpowszechnieniem systemów cyfrowych, takich jak komputery i smartfony, narodziła się nowa gałąź kryminalistyki badająca powiązanie przestępstwa, informatyka śledcza, Computer Forensics, która później ewaluowała w cyfrową informatykę śledczą, Digital Forensics. W bezpieczeństwie defensywnym punkt ciężkości informatyki śledczej przesuwa się na analizę dowodów ataku i jego sprawców oraz na inne obszary, takie jak kradzież własności intelektualnej, cyberszpiegostwo, o którym teraz tak wiele się mówi, których Polska stała się ofiarą w dużej mierze ze strony Federacji Rosyjskiej,
Korei Północnej i państw powiązanych. I posiadanie nieautoryzowanych treści. W konsekwencji cyfrowa informatyka śledcza skupia się na różnych obszarach, takich jak system plików, analiza obrazu śledczego, kopii niskopoziomowej. W moim poprzednim odcinku na temat Cold Boot Attack omawialiśmy narzędzie DD, które też może być użyte do stworzenia niskopoziomowej kopii pamięci masowej systemu. Ujawnia wiele informacji, takich jak zainstalowane programy, utworzone pliki, częściowo nadpisane pliki oraz usunięte. Pamięć systemowa. Jeśli atakujący uruchamia swój złośliwy program w pamięci RAM, nie zapisując go na dysku, wykonanie obrazu śledczego, kopii niskopoziomowej pamięci systemowej jest najlepszym sposobem na przeanalizowanie jej zawartości i poznanie szczegółów ataku, a nawet odzyskanie klucza szyfrującego w niektórych przypadkach, jeśli mówimy o ataku typu ransomware. Logi systemowe. Każdy komputer kliencki i serwer utrzymuje różne pliki dziennika, tak zwane logi, dotyczące tego, co się dzieje. Pliki logów dostarczają mnóstwo informacji o tym, co wydarzyło się w systemie. Nawet jeśli atakujący próbuje zatrzeć swoje ślady, pewne poszlaki pozostają, także bardzo ważnym jest robienie kopii takich logów. Bo pierwszą rzeczą po ataku, jaką adwersarze robią, albo starają się zrobić, jest usunięcie logów. Logi sieciowe, network logs. Logi pakietów sieciowych, które przemieszczały się przez sieć. Mogą odpowiedzieć na więcej pytań dotyczących tego, czy atak ma miejsce i na czym polega. Tak, na marginesie mogę jeszcze dodać, iż niektóre firmy, organizacje przechowują cały ruch sieciowy lub jego część, strategiczne fragmenty. Zapisanie ruchu sieciowego do plików backup daje nam pełną widoczność, co wyciekło. Jest koronnym dowodem, który pozwala zrekonstruować atak krok po kroku. Oczywiście zapisywanie całego ruchu wymaga ogromnych zasobów dyskowych, dlatego ważna jest tu polityka retencji, czyli decyzja, co przechowujemy, a co nie. Dobrze, lecimy dalej. Omówimy teraz Incident Response, czyli reagowanie na incydenty. Termin incydent zazwyczaj odnosi się do wycieku danych lub cyberataku. Jednak w niektórych przypadkach może to być coś mniej krytycznego, jak błędna konfiguracja, próba włamania lub naruszenia polityki bezpieczeństwa. Przykłady cyberataków obejmują doprowadzenie przez atakującego do niedostępności naszej sieci lub systemów, np. atak DDoS, defacement, czyli podmiana treści publicznej strony internetowej oraz naruszenie ochrony danych, kradzież danych firmowych. Jak zareagowałbyś na cyberatak? Incident Response określa metodologię, której należy przestrzegać w takich przypadkach. Celem jest ograniczenie szkód i przywrócenie sprawności w jak najkrótszym czasie. W idealnym scenariuszu powinieneś opracować plan, który jest gotowy do wdrożenia w momencie wystąpienia incydentu. 4 główne fazy procesu reagowania na incydenty to: przygotowanie. Wymaga to zespołu przeszkolonego i gotowego do obsługi incydentów. Idealnie wdraża się różne środki, aby przede wszystkim zapobiec wystąpieniu incydentów. Wykrywanie i analiza. Detection and Analysis. Zespół dysponuje niezbędnymi zasobami do wykrycia każdego incydentu. Co więcej, kluczowe jest poddanie każdego wykrytego zdarzenia dalszej analizie, aby ocenić jego powagę, krytyczność.
ograniczenie, usuwanie i przywracanie. Po wykryciu incydentu kluczowe jest powstrzymanie go przed wpłynięciem na inne systemy, wyeliminowanie go oraz przywrócenie zaatakowanych systemów do pracy. Na przykład, gdy zauważymy, że system jest zainfekowany wirusem komputerowym, chcemy zatrzymać wirusa przed rozprzestrzenianiem się na inne systemy. Wyczyścić, usunąć wirusa. Zapewnić właściwe przywrócenie systemu, recovery. Działania poincydentalne, post-incident activity. Po udanym przywróceniu systemów tworzony jest raport, a wyciągnięte wnioski są udostępniane, aby zapobiec podobnym incydentom w przyszłości. Model przedstawiony w tekście 4 fazy jest zgodny ze standardem NIST SP861. Analiza złośliwego oprogramowania, malware analysis. Termin malware pochodzi od słów malicious software, złośliwe oprogramowanie. Oprogramowanie to program, dokumenty i pliki, które można zapisać na dysku lub przesłać przez sieć. Malware obejmuje wiele typów, takich jak wirus. To fragment kodu, część programu, który dokleja się do innego programu. Został zaprojektowany tak, aby rozprzestrzeniać się z jednego komputera na drugi, a jego działanie polega na modyfikowaniu, nadpisywaniu i usuwaniu plików po zainfekowaniu komputera. Skutki mogą obejmować zarówno spowolnienie pracy komputera, jak i całkowitą jego niezdolność do użytku. Koń trojański. To program, który prezentuje pozornie pożądaną funkcję, ale pod spodem ukrywa funkcję złośliwą. Na przykład ofiara może pobrać odtwarzacz wideo z podejrzanej strony internetowej, który w rzeczywistości daje atakującemu pełną kontrolę nad jego systemem. Ransomware. To złośliwy program, który szyfruje pliki użytkownika. Szyfrowanie sprawia, że pliki stają się nieczytelne bez znajomości hasła, klucza od szyfrowania. Atakujący oferuje użytkownikowi udostępnienie tego hasła, jeśli ten zgodzi się zapłacić okup, czyli ransom. Celem analizy złośliwego oprogramowania jest zdobycie wiedzy o takich programach przy użyciu różnych metod. Na przykład analizy statycznej polega na badaniu złośliwego programu bez jego uruchamiania. Wymaga to zazwyczaj solidnej znajomości języka assembler. Assembler jest to język, który operuje na zestawie instrukcji procesora, czyli podstawowych poleceniach wykonywanych przez komputer. Lub też kolejnej metodzie znanej pod nazwą analizy dynamicznej. Polega na uruchomieniu złośliwego oprogramowania w kontrolowanym środowisku, w tzw. sandboxach i monitorowaniu jego działań. Sandbox, w wolnym tłumaczeniu z języka angielskiego piaskownica, to odizolowany system, często wirtualna maszyna, w których wirus może szaleć, a my patrzymy, z jakimi adresami IP się łączy, jakie pliki szyfruje i jakie wpisy w rejestrze zmienia. Jest wiele różnych serwisów, o których będzie mowa w przyszłych odcinkach, które oferują takie usługi. Niektóre nawet częściowo za darmo. Możemy wrzucić tam podejrzany kod, podejrzany program, uruchomić go i zobaczyć, jak on działa, i na końcu dostaniemy raport. Zadanie drugie prawie ukończone. Zostały nam się jeszcze 3 pytania. Pytanie pierwsze. Jak nazywa się zespół specjalistów do spraw cyberbezpieczeństwa, który monitoruje sieć i jej systemy pod kątem złośliwych zdarzeń? Jest to SOC, czyli
Security Operation Center. Udało się. Pierwsze pytanie z głowy. Teraz drugie. Co oznacza skrót DFIR? Oczywiście jest to Digital Forensics and Incident Response. Może ja to skopiuję. Jaki rodzaj złośliwego oprogramowania wymaga od użytkownika zapłaty, aby odzyskać dostęp do plików? Oczywiście jest to ransomware. Mamy to. Zadanie drugie ukończone. Odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania. Teraz możemy przejść do zadania trzeciego, jakim jest praktyczny przykład bezpieczeństwa defensywnego. Zadanie trzecie. Praktyczny przykład bezpieczeństwa defensywnego. Scenariusz. Załóżmy, że jesteś analitykiem Security Operation Center odpowiedzialnym za obronę banku. SOC tego banku wykorzystuje narzędzie klasy SIEM Security Information and Event Management, które gromadzi informacje i zdarzenia związane z bezpieczeństwem z różnych źródeł, a następnie prezentuje je na jednym pulpicie, czyli tzw. dashboardzie. Jeśli system SIEM wykryje coś podejrzanego, zostanie wygenerowany alert. Jednak nie wszystkie alerty są złośliwe. To do analityka należy wykorzystanie swojej wiedzy eksperckiej z zakresu cyberbezpieczeństwa, aby zbadać, które z nich są faktycznie szkodliwe. Na przykład możesz napotkać alert dotyczący wielokrotnych nieudanych prób logowania przez użytkownika. Choć jest to podejrzane, takie sytuacje się zdarzają, zwłaszcza gdy użytkownik zapomni hasła i próbuje zalogować się wielokrotnie. Dodatkowo mogą pojawić się alerty związane z połączeniami z nieznanych adresów IP. Adres IP jest jak adres domowy Twojego komputera w internecie. Mówi innym komputerom, gdzie wysłać informacje, o które prosisz. Gdy adresy te są nieznane, może to oznaczać, że łączy się ktoś nowy, albo że ktoś próbuje uzyskać nieautoryzowany dostęp. Omówmy parę dodatkowych pojęć związanych z tematem. False Positive, czyli system zgłasza zagrożenie, np. wirus, a to jest zwykła aplikacja, lub podejrzana aktywność, np. pracownik zapomniał hasła i wielokrotnie je wpisuje. To zmora analityków SOC, bo marnuje ich czas. Kolejnym pojęciem jest True Positive, czyli system zgłasza zagrożenie i faktycznie jest to atak. Symulacja systemu SIEM. Przechodzimy do kolejnej części. Przygotowaliśmy uproszczoną interaktywną symulację systemu SIEM, aby zapewnić Ci praktyczne doświadczenie, podobne do tego, z czym spotykają się analitycy cyberbezpieczeństwa. Aby rozpocząć symulację, kliknij przycisk View Site. Naszym oczom ukazał się dashboard SIEMa. Teraz wcielamy się w rolę analityka SOC-u. Naszym zadaniem jest odnalezienie podejrzanego adresu IP. Przeanalizujmy wpisy. Nieudane logowanie. Hasło wygasło. Wielokrotna próba logowania zakończona sukcesem. Najprawdopodobniej John zapomniał hasła. Następnie mamy to, czego szukaliśmy.
Nieautoryzowany dostęp. Połączenie z adresu IP 143.110.250.149 na porcie 22, które finalnie zakończyło się sukcesem. Czyli ktoś ma dostęp do naszej sieci poprzez SSH. Zaznaczamy podejrzane połączenie. Następnie sprawdzamy reputację adresu IP. To był adres 143.110.250.149. Adres został wykryty jako podejrzany. Jest wiele otwartoźródłowych baz danych, na przykład Abuse IPDB lub Cisco Talos Intelligence, gdzie możemy sprawdzić reputację adresu IP i jego lokalizację. Lecimy dalej. Do kogo powinniśmy zgłosić ten incydent? No tutaj już mamy połączenie, fizyczne połączenie z naszą siecią. Ktoś postanowił połączenie, włamał się do naszej sieci, także musimy to eskalować do Willa Griffina, czyli do szefa SOC-u. Nie będziemy tego eskalować do Sales Executive, do Security Consultant, ani do Information Security Architect. No i finalnie musimy zablokować ten adres, aby przerwać to połączenie. Adres to był 143.110.250.149, jeżeli dobrze pamiętam. Udało się. Mamy flagę. Teraz kopiujmy ją i wklejmy. W tej lekcji omówiliśmy różne dziedziny bezpieczeństwa defensywnego, SOC, Threat Intelligence, Malware Analysis oraz DFIR. I przekonaliśmy się w praktyce, jak radzić sobie z alertami w symulowanym środowisku SIEM. Chociaż poruszyliśmy wiele zagrożeń, głębia i złożoność tej dziedziny oznaczają, że wciąż pozostaje wiele do nauki i odkrycia. Zdobyta tutaj wiedza posłuży Ci za fundament w obliczu ewoluujących cyberzagrożeń, które wymagają ciągłej nauki, czujności i adaptacji. Mam nadzieję, że temat Ciebie zainteresował. Jeśli tak, to zostaw łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zrób to teraz. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.